Witam serdecznie wszystkich odwiedzających mój kanał. Dzisiaj porównanie F-15 Strike Eagle w wersji dla Atari 800 XL w tym przypadku oraz Commodore 128. To, co widzicie w tej chwili na ekranie, to jedna z moich najstarszych wersji pudełkowych F-15 Strike Eagle dla Atari 800 i dla Atari 400. Gra miała wymóg 48 KB w wersji dla Atari, także jeśli chodzi o sprzęt, to jest naprawdę bardzo niewymagająca. Natomiast to pudełko jest bardzo ciekawe ze względu na to, że gra była wydana zarówno w wersji dyskietkowej, jak i w wersji kasetowej. Moja wersja jest wersją dyskietkową, natomiast pudełko jest uniwersalne. Na samym pudełku, jak widzicie, mamy tutaj majora Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, który poleca ten tytuł jako bardzo realistyczny, oddający główne te systemy, jeśli chodzi o F-15. Opakowanie ma wytłoczkę również na wersję kasetową. Moja wersja, tak jak powiedziałem, to jest wersja dyskietkowa. Dyskietka działa do dnia dzisiejszego, czyli 180 KB na stronę. Jest dosyć rzadkim zapisem i ten zapis przetrwał do dnia dzisiejszego. Właściwie wszystkie tytuły, które posiadam na 8-bitowe Atari, zapisane na tych dyskietkach, działają do dnia dzisiejszego, więc jest to bardzo dobry zapis. Mamy tutaj dostępną instrukcję, jak i taką uproszczoną instrukcję z klawiszologią i z opisem kokpitu. To, co w tej chwili tutaj przeglądam, to jest, jak widzicie, wersja polskojęzyczna instrukcji dostępnej w latach 80., czy na przełomie lat 80. i lat 90. na polskich giełdach. Sama instrukcja była pisana na maszynie, są ręcznie robione tam grafiki. W tej chwili pokazuję Wam wersję, którą udało mi się niedawno nabyć za kilkadziesiąt złotych. Jest to wersja nierozpieczętowana jeszcze. Wygląda jak wersja amerykańska. Oczywiście ja nie będę jej długo trzymał tak zafoliowanej. Ja używam tych symulatorów, sprawiają mi bardzo dużo radości, więc pewnie ją rozpieczętuję w najbliższych tygodniach. Natomiast wersja jest w sztywnym pudełku, prezentuje się bardzo fajnie. Zresztą bardzo podobnie jak inne wersje dla 8 i 16 bitowców, bo takie wersje pudełkowe posiadam. Posiadam również wersję winylową, gdzie uruchamiałem dla Atari wersję z płyty winylowej, którą sobie sam stworzyłem i która została wycięta specjalnie dla mnie. Taki materiał można odnaleźć na moim kanale. To, co widzicie w tej chwili na ekranie, to główne menu. W wersji dla Atari chyba zawiera więcej kolorów, ale to akurat ze względu na specyfikę sprzętową małego Atari. Jeśli chodzi tutaj o ekran samej rozgrywki, dla Commodore i dla Atari jest bardzo zbliżony. Może wielkość tego kokpitu jest dla Commodore mniejsza względem Atari i to jest chyba taka zależność, która była też w 16-bitowcach kontynuowana przez twórców tych sprzętów, czyli w przypadku Amigi twórcami byli osoby, które pracowały w Atari i ten ekran jest większy. W Atari ST bardzo podobnie jak w Commodore ten ekran jest mniejszy, ze względu na to, że inżynierowie przeszli z Jackiem Tramielem później do Atari, tworzyli Atari ST, więc nawet w wielkości ekranu widać pewne zależności. Natomiast to, co widzimy na samym ekranie. Wersja dla Atari może troszeczkę szybciej działa, ze względu na to, że mamy tutaj procesor MOS 6502, 1.70, mniej więcej 1.7 prędkość tego procesora. W przypadku Commodore mamy tutaj procesor 2 MHz, natomiast on tutaj ze względu na to, że jest Commodore przełączony w tryb 64, Commodore 64, on działa z prędkością 1 MHz, ale tutaj jeśli jest inaczej, to niech mnie osoby, które mają większą wiedzę o Commodore, niech mnie poprawią. Stąd wersja dla Atari działa troszeczkę szybciej i tutaj obsługa sprzętowych sprite'ów, które posiada Commodore, w żaden sposób nie można wykorzystać. Tu jest czyste liczenie matematyczne. W tej chwili w wersji dla Commodore widzicie, jak za chwilę będziemy zrzucać bomby. Literka B, mamy wskaźnik bomb, musimy być w wysokości od, powiedzmy, do maksymalnie 4-5 tysięcy
stóp, wtedy widzimy cel. Celem jest symbol trójkąta. Zrzucamy w tej chwili bombę. Ta bomba powinna trafić. Trafiła. Target hit. Mamy informację na ekranie. Bardzo ważne. Możemy tutaj przełączać radar w różne tryby, jeśli chodzi o zasięg. Mamy w tej chwili, w tej misji pierwszej, jest to misja, która jest tak naprawdę wydarzyła się w rzeczywistości, a mianowicie Libia 1981 rok. Tutaj był konflikt, który dotyczył interpretacji akurat wód terytorialnych między Libią a społecznością międzynarodową. Wkroczył lotniskowiec Stanów Zjednoczonych, była wykonywana misja. Amerykanie tutaj walczyli z MiG-ami 21, 23, Su-22, głównie uzbrojone w rakiety na podczerwień, gdzie możemy wypuszczać flary, czyli takie światła dodatkowe, które zakłócały nasz sygnał cieplny. I to musimy dokładnie robić. Strzelamy tutaj też z rakiet na podczerwień, krótkiego zasięgu. Mamy możliwość strzelania z rakiet na dalsze odległości kierowanych radarowo, które po 10 sekundach dopiero zaczynają się naprowadzać, więc trzeba je wypuścić w kierunku jakiegoś tam zbliżającego się statku powietrznego. Te systemy wszystkie są fajnie odwzorowane. Mamy nawet symbol dodatkowych zbiorników. W przypadku, kiedy paliwo nam tutaj spadnie poniżej 13,5 tysiąca lbs, możemy odrzucić dodatkowe zbiorniki, które nam tutaj dodatkowo obciążają i zwiększają spalanie. Mamy sterowanie silnikami, mamy informacje o zakłóceniach nad samym radarem, mamy prędkość. Ta prędkość, tak jak w tej chwili w wersji dla Commodore, nie wynosi 5 machów, tylko to jest 0,5, tam brakuje przecinka. Mamy informacje obok odnośnie kierunku lotu oraz wykorzystania naszych silników, także te główne systemy bardzo fajnie są tutaj odwzorowane. Wersja dla Atari, jak zobaczycie, tutaj ekran trochę się trzęsie ze względu na to, że zostaliśmy uszkodzeni i tutaj mamy odwzorowane uszkodzenia w formie problemu ze stabilizacją lotu, także to wygląda bardzo sympatycznie. W tej chwili został cel główny zniszczony, czyli taki kwadrat na mapie. Te dodatkowe, takie czarne, to są wyrzutnie rakiet, które warto omijać. Na mapie mamy też takie białe symbole dodatkowych lotnisk. Te lotniska warto jest niszczyć jako secondary target, czyli takie dodatkowe cele. W tej chwili w wersji dla Atari i dla Commodore kierujemy się na nasz lotniskowiec. Musimy przelecieć na wysokości poniżej 5000 stóp. Wtedy mamy tutaj zaliczone lądowanie, czyli pewne takie uproszczenie, ale to jest 48 kB. Więc naprawdę jest to wszystko bardzo fajnie oddane, nawet mimo tak znaczących uproszczeń. Ja ten tytuł uwielbiam, on jest naprawdę bardzo trudny. W tej chwili mamy włączony tryb Rocky, czyli taki bardzo niska inteligencja naszych przeciwników. Tutaj lecąc nad wodą mamy też na niebiesko oddane cały ten sektor. O, widzicie w wersji dla Atari w tej chwili już znajduję się nad celem, ale jestem nad lotniskowcem, ale jestem za wysoko, nie zostanie zaliczone to, więc będę musiał robić dodatkowy nawrót. Natomiast wersja dla Commodore w tej chwili widzicie, jak dolatuje do lotniskowca, tutaj zostanie to zaliczone. Mamy też różnice w efektach samych dźwiękowych i muzyki na koniec, co za chwilę będziecie mogli usłyszeć. Ja myślę, że z mojej strony w tej chwili to wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podoba. Jeśli macie jakieś pytania albo któraś wersja Wam się bardziej lub mniej podoba, to prosiłbym o komentarze pod samym materiałem wideo. Także ja już dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.